to będzie najlepszy kanał w Polsce. I między innymi właśnie dlatego zakopałem się w trumnie. Nie było to przyjemne. A! Ej, tu spada na mnie, kurwa! Oraz skoczyłem lub nie z bungee. W każdym razie próbę podjąłem i było strasznie. Okropnie się stresuję, ale no... Uwaga, będę odliczał! Ready, set, go! I również zrobiłem kolczyk, a to wszystko dlatego, ponieważ żeby być najlepszym na YouTubie, muszę nauczyć się wychodzić ze swojej strefy komfortu. I właśnie to w dzisiejszym filmie będę robił. A zaczynamy od kolczyka. Chodźmy, chcę już mieć to za sobą. I nie ukrywam, trochę się stresowałem, ponieważ od dziecka nie przepadałem za igłami. Jak ja byłem dzieckiem i miałem pobranie krwi, to kopnąłem pielęgniarkę kiedyś, jak mi chciała pobrać krew i musieli mnie trzymać tak wszyscy, żeby mi pobrali. Może jakoś to przeżyję. A w momencie, jak się położyłem na tym stole, stres zaczął być o wiele i to o wiele większy. Ale za to dowiedziałem się fajnej ciekawostki. 20% populacji, w tym piercerzy, to osoby, które boją się igieł i krwi. Tak? Statystycznie. Ciekawe, co? A im było bliżej przekucia ucha. Zaczynam boleć. Ze stresu. Ej, ale czym ja się stresuję? To jest tylko przekucie ucha. Tylko przekucie ucha. Może dlatego, że się nie spodziewałem, że kiedykolwiek może być ucho przekuwał. Ciekawe przeżycie. Dobra, ale w końcu przejdźmy do przebijania. I jeśli mam być szczery, zaskoczyłem się. Pozytywnie. Ale myślałem, że większy był. To już? Przebite? Jednak czekało mnie jeszcze włożenie biżuterii do ucha. I to było trochę gorsze. Wkładanie kolczyka chyba było gorsze niż przekucie. Przez całe ciało w ogóle poczułem taki dreszczyk ciepły. Ciekawe uczucie. I podsumowując to wszystko, Myślałem, że będzie to straszniejsze i w sumie nie bolało tak bardzo, tylko taki... Nie spodziewałem się takiego uczucia. W momencie przebicia taki dreszcz przez całe ciało mnie przeszedł. Ale jest w porządku. Teraz nie boli na przykład nic. a to jest moja reakcja na ten kolczyk, jak go pierwszy raz zobaczyłem. Ej, fajne! Super jest, serio, mega mi się podoba. Dobra. Zobaczcie, jak najlepiej się wygląda. W sumie to mi się ten kolczyk podoba. Fajnie wygląda. Czyli jednak da się być bardziej przystojnym niż jestem. Zajebiście. A kolczyk robiłem w salonie Personal Beauty Expert w Ostrowi Mazowieckiej. Serdecznie was do niego zapraszam, bo naprawdę robią dobrą robotę. To nie jest reklama, czysta polecajka, bo serio warto. Tym filmem oficjalnie zaczynamy drogę do 1 000 000 subskrypcji. Cel 1 000 000 subskrypcji do 19 października 2025 roku. Moje 21 urodziny. I jak uda nam się zrealizować ten cel, zorganizuję film dla was, w którym do wygrania będzie nagroda, którą wy sami wybierzecie. A budżet będzie naprawdę duży. O tym powiem nieco później, a teraz wróćmy do filmu. Oprócz igieł nienawidzę również wysokości, dlatego... Widzicie to? Zaraz będę z tego skakał. Tak szczerze, przed przyjazdem tutaj nie spodziewałem się, że będę się aż tak stresował. W tym momencie mam cały żołądek zaciśnięty i w ogóle ciężko mi jest cokolwiek mówić, ponieważ bardzo się stresuję. Ale ten stres w porównaniu do tego, co było na górze, to był pikuś. Ale nie wiem, czy kiedykolwiek czułem taki stres. To jest 30 metrów, około 10 pięter, a ja mam ogromny lęk wysokości, więc będzie to dla mnie duże przeżycie. Mam nadzieję, że przeżycie, a nie umarcie. W tym momencie chyba jakby największy swój lęk będę przezwyciężał. Taki największy. Chyba poza lękiem wysokości nie mam większego lęku, naprawdę. Ej, patrz jak to jest wysoko w ogóle, patrz. Patrz. Ja, dobra, ej, zobaczmy jak to będzie wyglądać. Ej, zajebiste co jest! Ej, ale to będzie fest straszny, ja pierdzielę. No i w końcu przyszła moja kolej, a ja obsrany zacząłem już być w momencie, jak wchodziłem na tą wieżę. Ej, patrzcie to. Jak to jest wysoko już tutaj, a jeszcze tak do góry. Mój lęk wysokości dostał lęku wysokości w tym momencie. I w momencie, jak byłem już na tej wieży, a mój skok zbliżał się wielkimi krokami, pojawiły mi się pierwsze myśli zwątpienia. Myśli, które mogły spowodować, że nie oddam tego skoku. Ej, trzęsę się cały. Bez kitu. Jaki to jest stres. Ja pierdzielę. Ej, to tak to... Patrzcie to. Jest mega wysoko. I za każdym razem, jak wyglądałem za barierki, coraz mniej pewny byłem tego, że skoczę. Ale w końcu przyszła kolej na mnie. Dobra, moja kolej teraz. Ja pierdzielę. Ja tak czytając mówię 30 metrów, nie no, jak skaczą z 90 to co jest 30, ale to... Tak, ma właśnie im niżej, tym ciężej. Właśnie to... Nie wysokość jest tym elementem, który powoduje, że jest bardziej strasznie tylko to, jak blisko ziemi. Kończy się ten moment, kiedy lecisz z ogromną prędkością. A w tym przypadku ten skok kończył się dosłownie 2 metry nad ziemią, więc bardzo blisko. Okej.
No to jest bardzo straszne, naprawdę. Wyższy poziom emocji niż na przykład skok na bungee czy skok z samolotu. Oczywiście przed samym skokiem pan, który mnie zapinał, musiał sobie pożartować, co spowodowało, że zacząłem się jeszcze bardziej bać. Tak, było to możliwe. Żeby wszystko na pewno było dobrze zapięte, Żeby nie było jak ostatnim razem. Uwierzcie mi, gdy wszedłem na miejsce, z którego miałem skakać, poczułem największy strach i stres, jaki czułem kiedykolwiek w swoim życiu. W tym momencie stałem czoło z moim największym lękiem. Okropnie się stresuję, ale do... Uwaga, będę odliczał! Ready, set, go! I udało się, zrobiłem krok do przodu i skoczyłem, przełamując tym samym swój największy lęk. Uczucie podczas spadania? Coś nie do opisania, niesamowite przeżycie. O kur... O, ja pierdzielę! Ej, ale zajebiste! Ale zajebiste! Ej, dobra, to jest chyba najmocniejsza rzecz, jaką zrobiłem w życiu. Trzęsę się cały czas, ale ten spadek jakby to tutaj nie wygląda tak strasznie jak tam na górze. Na górze to tacy mali byliście. Ten spadek w ogóle lecisz, to się nie kończy. W ogóle jakby trzecia gęstość, ale jestem mega świadomy, że to zrobiłem. I w tym momencie wam obiecuję, że jeśli pod tym filmem wbijemy 5000 łapek w górę, skoczę z najwyższego punktu w Polsce, który jest 8 razy większy od tego, bo ma aż 250 metrów. Kojarzycie może jak Freeze i ekipa skakali z czegoś takiego? To właśnie jest to. I skoro ja bałem się tak na 30 metrach, nie chcę nawet myśleć, jak będę się bał na tym. Nie spodziewałbym się nigdy, że będę sobie kopał sam grób. A jak miałem takie koszmary, to były to bardzo straszne koszmary, po których budziłem się cały spocony, ale no cóż. Jezu, ale w ogóle jakie to jest creepy. Cicho, wszędzie dookoła, ciemno, a ja grób sobie kopię. A jak tu trumna wejdzie, ja pierdzielę, jak to będzie wyglądać? A kopanie tego grobu zajęło nam bardzo długo, ponieważ aż godzinę i było to bardzo męczące. Dobra, ten dół jest już coraz głębszy, a ja coraz miększy. To było dobre. Nie, ale zżygam się ze zmęczenia, tak serio. Nie spodziewałem się, że to aż tak nie... Kurde, ta godzina w tej trumnie to przyjemna będzie po tym. No nie zdawałem sobie jeszcze sprawy z tego, co mówię. Muszę się przestać ruszać, bo powietrza mi zaczyna brakować. I nie ukrywam, że z minuty na minutę coraz bardziej zaczynam panikować. Moja klaustrofobia dostaje powoli klaustrofobii. No i gdy już grób mieliśmy wykopany, mogliśmy włożyć do niego trumnę i mogłem zaczynać te wyzwanie. Było to straszne. Patrzcie to, jak to wygląda. Nie spodziewałem się, że w takim tempie się zakopię. 200 000 lajków pod tym filmem i zakopuję się na 7 dni w trumnie. Zrobię to. Jak będzie 200 koła lajków, zrobię to. Ja pierdolę, ale się stresuję, ale się... Dobra, 3, 2, 1, dawajcie. 20:40, dokładnie za godzinę wychodzę stąd. Moment, w którym zaczęli mnie zakopywać, a ja usłyszałem piach spadający na powieko trumny, był przerażający. Wow! O chodź! Ej! Nie kopcie tak, to się załamie, lżej! Ja pierdzielę. Wow, ale piasek leci! I po tym, jak mnie zakopali, postanowili, że zrobią sobie piknik nad moim grobem. Dobra widzowie, robimy opening skrzynki w Clash Royale. Oho, mamy jakieś nowe te. Ej, jakie to jest chore uczucie. Ja muszę się uspokoić, bo zaczynam panikować lekko. Zaczynam lekko panikować. Kolejne nowe te, nie wiem co to jest. Zapisy, dobra. Goblin, okej. I co teraz? Jednym z problemów, jakie miałem w tej trumnie, był wpadający do niej piach. Nasza konstrukcja nie była zrobiona idealnie i to było bardzo widoczne. Wow, leci, ale nasypałeś na mnie! Ej, tu tyle piachu jest! Patrzcie to, widzicie ile tu jest piachu? W tym rogu. O, w tym. Przechodzimy dalej. Tam to już w ogóle jest hit, nie? Tam to jest piaskownica. I gdy już byłem cały zasypany, wyzwanie oficjalnie się zaczęło. Lekki stresik jest. Kolejnym problemem zaraz po wpadającym piachu było powieko, które zaczynało się nade mną załamywać. Patrzcie to, ta trumna coraz bardziej się zapada. Nie wiem za ile, ale jestem pewien, że się zapadnie. I później właśnie te powieko przyprawiło mnie niemal o zawał serca. Kurwa! Ej, to spada na mnie, kurwa! Ja
Ale wracając jeszcze do specjału na 1 000 000 subskrypcji. W ogóle swoją drogą nagrodę na 1 000 000 subskrypcji wybierzecie wy. Piszcie w komentarzach propozycję. Najbardziej lajkowana propozycja nagrody wygrywa. Macie budżet do 100 000 złotych. Serio. Lecimy grubo. Czas w trumnie leciał mi bardzo powoli i oni, aby mi go umilić, postanowili zrobić mi koncert. Teraz siedzę tu na drzewie. Wszyscy stoją w tej nie są Przede wszystkim nie róbcie pod żadnym pozorem czegoś takiego w domu. My na miejscu tu mamy medyków i w każdej chwili są gotowi mi pomóc. Wy nigdy nie próbujcie czegoś takiego robić sami na własną rękę, bo może się to skończyć tragicznie, naprawdę. Moje samopoczucie w tej trumnie było widać po moim tętnie. Kurde, 119. Leżąc w tej trumnie miałem naprawdę sporo czasu na przemyślenia, a oto jedne z nich. W ogóle chciałem wam podziękować za wbicie 200 000 subskrypcji na kanale. Jest to niesamowite. Kanał jest prowadzony od 1,5 roku i mamy 200 000 subskrypcji. 200 000 wspaniałych osób. I jestem przekonany, jestem po prostu pewien, że za ten rok będziemy mieli ten 1 000 000 subów i będę w stanie zrealizować dla was ten special. Serio. Cieszę się w ogóle, że możecie uczestniczyć w tej podróży ze mną od samego początku. Ej, to wygląda bardzo niepokojąco. Patrzcie, moje nogi już się nie mieszczą pod tym. A na początku miałem tu bardzo dużo miejsca. Więc serio, boję się, żeby to za chwilę się nie załamało i nie zwaliło tu całej ziemi do środka. W pewnym momencie chciałem się ich o coś zapytać i nikt do mnie się przez dłuższą chwilę nie odzywał. I nie ukrywam, to spowodowało, że zacząłem się bardzo bać. Ej, weźcie, bo zaczynam panikować, lekko odezwij się ktoś! Ej, nikt się nie odzywa, ja nie wiem, czy oni mnie tu zostawili, nie słychać ich od 10 minut, nikt się nie odzywa. Pomimo tego, że ta głębokość, na której jestem zakopany, nie jest jakoś bardzo głęboka, nie? To nie jest jakoś bardzo głęboko, ale to i tak jest bardzo straszne. No wyobraźcie sobie być w trumnie i być jeszcze zakopanym piachem do tego, no. Też podczas tego leżenia udało mi się wpaść na fajny pomysł. Ej, dobra, zróbmy tak, odpiszę na każdy komentarz pod tym filmem, więc piszcie komentarze, podyskutujemy sobie trochę. Wiecie już, że w tej trumnie było parę problemów, a kolejnym z nich było to, że było naprawdę duszno, co powodowało, że bardzo się pociłem i było mi gorąco, przez co zaczynało brakować mi powietrza. Kurde. Ja odpływam powoli, w sensie zasypiam, to nie jest odpływanie, ale zasypiam. Ale tu jest ciepło, tak się zgrzałem, nie wiem czy widać po mojej twarzy to, ale zgrzałem się bardzo. I w końcu po godzinie siedzenia w tej trumnie mogli zacząć mnie odkopywać, ponieważ udało mi się przetrwać ten challenge. Ej, minuta! Wyciągajcie mnie stąd! Dawajcie, kopcie już! Pamiętacie problem z powiekiem trumny, o którym wspominałem parę razy? Na sam koniec odezwał się najbardziej. 21:40. Ej, to spada na mnie, kurwa! Ja to się połamało tutaj! Patrzcie to. Ja Ale na szczęście udało mi się wyjść z tej trumny całym i zdrowym. O, powietrze. Powietrze świeże. Sam koniec najbardziej przerażający był. Ej, ale świeże. Ej, tak szczerze, wiecie jaka jest różnica w powietrzu tam a tutaj? Dobra. Oficjalnie wychodzę po godzinie z trumny, o kurwa. Ja pierdzielę, ej, w głowie mi się kręci. No i w końcu przyszła pora na podsumowanie tego całego wyzwania. Pomimo tego, że nie byłem zakopany bardzo głęboko, to sam fakt bycia zakopanym i bycia w trumnie jest przerażający. Musiałem uspokoić mój oddech i generalnie całego siebie, żeby nie wpaść w panikę, bo jak się ruszałem bardziej, to miałem o wiele mniej powietrza i musiałem chwilę wtedy tak parę głębszych oddechów wziąć, ale no generalnie fajne przeżycie.